Profilaktyka jest dziwnie odbierana dzisiaj. Jest traktowana jako trochę piąte koło wozu, a trochę jako taka rzecz konieczna, że jakiś tam dokument ma powstać i żeby coś tam było zrobione. To jeżeli te pieniądze, 1,4 mld złotych, zaczniemy właściwie inwestować, to naprawdę jest duża szansa, że ten trend, który się pogłębia, jeśli chodzi o pogarszający się kryzys zdrowia psychicznego, że przestaniemy mówić ciągle o kryzysie, tylko skupimy się na rozwiązaniach. Słyszę czasami opinię, że ale dobry program profilaktyczny kosztuje. Za zdrowie fizyczne jesteśmy w stanie zapłacić bardzo dużo pieniędzy, a za zdrowie psychiczne i zapobieganie, żeby nie wydarzały się tragedie, żeby się nie wydarzały trudne rzeczy, często niestety zaniedbujemy ten obszar. Ja dzisiaj będę chciał mówić o tych połączeniach z punktu widzenia samorządów. Dlaczego współpraca z samorządami jest ważna? Więc pozwolicie Państwo, że przeskoczę przez pierwsze slajdy, ponieważ bardzo dużo rzeczy dzisiaj już zostało powiedziane. Jeszcze przypomnę to, co wybrzmiało na początku. Lepiej zapobiegać niż leczyć. To jest przysłowie, które znamy od 3,5 tysiąca lat. Moje doświadczenie i obserwacja jako, nazwijmy to, praktyka jest taka, że my często Polacy niestety przychodzimy po rozum do głowy, że tak się wyrażę, jak już wydarzają się złe rzeczy. Mam nadzieję, że między innymi takie wydarzenia jak dzisiaj będą troszkę zmieniać tą naszą trochę, powiedzmy, narodową cechę. Fundacja to przede wszystkim ludzie, miejsca i spotkania. Dzisiaj na wstępie powiedziałem, witając Olę Lewandowską, a tych osób dzisiaj jest tutaj więcej, między innymi dr Wiesław Poleszak, czy profesor Jacek Pyżalski, czy Bartosz Kell. To są ludzie, bez których nie bylibyśmy dzisiaj tutaj. Mówię to po to, że nazwa konferencji nazwa konferencji nosi nazwę Połączeni profilaktyką, ale jednocześnie połączeni ludźmi. Połączeni ludźmi, którzy tworzą tą profilaktykę, którzy są ambasadorami w swoich środowiskach. Czy w środowisku szkolnym, czy w samorządzie, czy na przykład w biznesie. U nas w fundacji dzisiaj, można powiedzieć, trochę celowo starałem się wypychać do przodu nasze młode pokolenie, po to, aby oni się wdrażali i aby oni zyskiwali tą niezbędną wiedzę i aby mogli przekazywać w swoich środowiskach. Danych dosyć przykrych nie będę już mówił, bo prawdopodobnie każdy z nas zna te dane. To są dane dotyczące prób samobójczych, jest to bardzo tragiczna dana. Należy do optymistów generalnie, ale warto, żebyśmy pamiętali, że zdrowie psychiczne zaczyna być modne. Niestety. Mówię niestety, ponieważ to wynika między innymi z tych danych, że naprawdę zachowania suicydalne nie napawają optymizmem. Czy profilaktyka się opłaca? Jeden z polskich profesorów, przepraszam, ale nie pamiętam nazwiska, powiedział, że złotówka zainwestowana w skuteczną profilaktykę daje 20-krotny zwrot w przeciągu 10 lat. Czyli w przeciągu roku mamy 2-krotny zwrot. Jeżeli popatrzymy na obligacje w banku czy inne jakieś proste lokaty, no to mamy powiedzmy około 10%. Nie orientuję się, jak w tym momencie to wygląda, ale 2-krotny zwrot z inwestycji to można łatwo sobie policzyć, że chyba warto. To zapewne można było wyciągnąć z poprzedniego wykładu i z poprzedniego panelu, czym jest w ogóle zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne, tak jak powiedziałem wcześniej, temat trochę modny. Wczoraj na jednych warsztatach z nauczycielami usłyszałem, że ciągle mówimy o tym dobrostanie psychicznym, tak? Tak jak powiedziałem, dobrze, że o tym mówimy, tylko szkoda, że mówimy to ze względu na te coraz trudniejsze dane. Dr Wiesław Poleszak, który dzisiaj prowadził panel dyskusyjny, a także będzie brał udział w kolejnym panelu, przeprowadzał wspólnie z doktorem Grzegorzem Katą przez ostatnie 2 lata szkolne na próbie prawie 16 tysięcy dzieci i młodzieży, przeprowadzał badania, pogłębione badania. Wcześniej tutaj przemknąłem przez te dane. To są dane z roku szkolnego 2022-2023 i mamy pokazane, gdzie są objawy związane z depresją. Już sekundka, powinno to gdzieś być.
bardzo wysokie problemy emocjonalne. Nie ma tego slajdu. W każdym razie z ostatniego roku szkolnego wynika, z roku szkolnego 2023-2024, że w szkołach ponadpodstawowych 32% młodych ludzi ma objawy depresji poważnej albo bardzo poważnej. W szkołach podstawowych na szczęście jest to trochę bardziej optymistyczne, około 18%. Jest to ostatni rok szkolny, 240 szkół zostało przebadanych bardzo, bardzo pogłębionymi badaniami i za pomocą narzędzia Ministerstwa Edukacji Narodowej, która jest narzędzie do diagnozy szkół, bo tak naprawdę profilaktykę powinniśmy zaczynać od diagnozy. O tym często zapominamy, bo zarówno w programie wychowawczo-profilaktycznym mamy taką definicję diagnozy. Diagnoza stanowi element programu wychowawczo-profilaktycznego. Inaczej, jeżeli jesteśmy chorzy, to nie idziemy do kolegi, koleżanki po to, żeby nam przypisał te leki, które dostał od swojego lekarza, tylko wypadałoby zrobić własne badania i wtedy pójść do lekarza lub innego specjalisty. Diagnozy także powinny być prowadzone w samorządach w ramach gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi, uzależnieniom czy gminnych strategii. Kładę duży nacisk na diagnozę, ponieważ jeżeli zdefiniujemy dobrze nasze potrzeby, czy w klasie, czy w szkole, czy w samorządzie, wówczas pieniądze będą wydawane z nieco większą uważnością i jeżeli pieniądze są właściwie zainwestowane, dają większy i szybszy zwrot z inwestycji. Objawy depresji i kryzysu. Tak naprawdę zdrowie psychiczne jest wszędzie i tak samo profilaktyka jest wszędzie, na każdym kroku. Czyli jeżeli dobrze podejdziemy do tego tematu nie jako chwilowa moda, nie jako przymus, bo teraz wszyscy zaczynają mówić o zdrowiu psychicznym, tak? Tylko jeżeli podejdziemy faktycznie do tematu zdrowia psychicznego w sposób całościowy, komplementarny do człowieka nas, nie tylko do sfery psyche, ale także do innych sfer, czy zdrowia fizycznego, czy zdrowia duchowego, czy do wartości. Jednym z głównych narzędzi, o którym będę dzisiaj jeszcze mówił, jest program wychowawczo-profilaktyczny. Program wychowawczo-profilaktyczny jest jak taka mapa, jest jak taka strategia w szkole, która może pomóc skutecznie oddziaływać na dobrostan w danej placówce, w danej szkole. Mamy także inne narzędzia. Narzędziem tym jest strategia, o której powiedziałem wcześniej, i według Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, bardzo ciekawy, wartościowy, merytoryczny urząd, agenda Ministerstwa Zdrowia, wynika, że co czwarty samorząd w Polsce, przebadanych zostało prawie 2,5 tysiąca samorządów, co czwarty samorząd w Polsce robi strategię na rok, a co czwarty samorząd w Polsce robi strategię na 4 lata. Czy to dobrze, czy to źle? Jeżeli mamy plan, przykład z domu, nie wiem, planujemy wydatki, planujemy urlopy, planujemy rzeczy prywatne, planujemy wakacje, zawsze warto się zatrzymać i pomyśleć o jakimś planie. Mamy w samorządach temat pod tytułem strategia. Jednak, żeby dobrze opracowywać strategię, każdy plan, potrzebujemy narzędzi. Często narzekamy, że nie mamy narzędzi, ale gdzie szukać? Będę często się powoływał na stronę Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ponieważ co prawda nie jestem pracownikiem i to nie jest tak, że ktoś mi za to zapłacił, tylko na stronie KCPU mamy na przykład bardzo ciekawą publikację, która jest darmową publikacją, gdzie mamy w około 50 stronach streszczone, jak przeprowadzać dobrze, właściwie skuteczną profilaktykę. W tych standardach, jak i w raporcie KCPU G1 mamy konkretne liczby oraz rekomendacje. Są tam pokazane dobre praktyki, ale są także pokazane fakty. Na przykład w Polsce przyzwyczailiśmy się w ramach działań profilaktycznych, celowo pokazuję w cudzysłowie, na przykład do organizowania festynów albo organizowania jednorazowych akcji, teatrzyków i różnych innych rzeczy. I to się ciągle wydarza.
W raporcie KCPU G1 są także podane bardzo ciekawe liczby, bo my, organizacje pozarządowe, a także wy, państwo, szkoły, być może narzekacie na to, że nie ma pieniędzy, bo profilaktyce biorą pieniądze. No ale każdy z czegoś powinien chyba żyć. I w 2022 roku fundusze korkowe na całą Polskę, fundusze korkowe tudzież kapslowe. Dla tych, którzy nie wiedzą, to w sposób skrótowy powiem, są to fundusze, które, taki procencik mniej więcej, który jest przeznaczany ze sprzedaży napojów alkoholowych w danej gminie, czyli ktoś, sklep, bar, restauracja, wnioskuje o koncesję i płaci za to. I z tej koncesji jakiś tam procencik jest przeznaczany na te fundusze korkowe. I w Polsce na cały kraj w 2020 roku fundusze korkowe i małpkowe, bo jest jeszcze inny fundusz, jest mniej więcej 1,4 mld złotych. 1,4 mld złotych. I teraz, jak myślicie państwo, ile pieniędzy kwotowo jest przeznaczane na tak zwane programy rekomendowane? Programy rekomendowane, czyli 25 programów, które są na stronie KCPU, czyli programy o sprawdzonej skuteczności, stworzone w oparciu o konkretny model logiczny, podstawy naukowe. Czyli takie, nazwijmy to, Mercedesy albo takie trochę programy jak panowie profesorowie, że tak się wyrażę. Jak myślicie państwo, ile pieniędzy jest przeznaczane na programy rekomendowane? 1,4 mld złotych, cała pula. I ile pieniędzy jest przeznaczane na programy o potwierdzonej skuteczności? Jakaś kwota. Będę wdzięczny, jakby ktoś powiedział, ktoś strzelił. Ale nie jak ktoś wie, tylko jak ktoś nie wie, to bardzo bym prosił. 20%. Tutaj padła odpowiedź bardzo optymistycznie. 20%, jeśli dobrze liczę, to jest 280 milionów. Tak? Dobrze liczę? Chyba tak. Na programy rekomendowane jest wydawane 20 milionów złotych. Czyli około 2%. Ale jest jeszcze nadzieja, bo są programy inne, nierekomendowane, które również samorządy w całej Polsce czy szkoły realizujecie państwo. I są inne działania profilaktyczne o różnych skutecznościach. I jak myślicie państwo, ile pieniędzy jest wydawane na inne działania profilaktyczne? Kwota albo procent? 5%, czyli 10% to jest 140, czyli 70 milionów. Blisko, bo jeśli dobrze pamiętam, 49 milionów, czyli niecałe 5%. I jak sumowałem, robiłem analizę niedługo na naszej stronie naszego think tanku Instytutu Rozwoju Profilaktyki pojawi się taki artykuł. Jak robiłem podsumowanie rzeczy takich właśnie związanych z finansowaniem konkretnych działań profilaktycznych, no to wygląda to dosyć średnio. Nie chcę mówić, że wygląda to źle. Wolę używać pozytywnych zwrotów, ale dobrze, wygląda to słabo po prostu, tak? Czyli mamy pulę pieniędzy, która nie do końca zawsze właściwie jest wydawana. I żeby była jasność, nie jestem tutaj, żeby piętnować jakiegokolwiek pracownika samorządowego, bo wiem, znam was, niektórych z was jako ekspertów, jako ludzi urzędów, którzy potrafią skutecznie działać i właściwie wykorzystywać pieniądze. Są samorządy, gdzie, uwaga, sam tego doświadczyłem ostatnio, że od momentu rozmowy i próby współpracy, znaczy nie próby, rozmów w sprawie współpracy do momentu podpisania umowy i konkretnych działań profilaktycznych minęło niecałe 4 tygodnie. Natomiast często odbijam się od ściany, bo to wynika z tego, że profilaktyka jest dziwnie odbierana dzisiaj. Jest traktowana jako trochę piąte koło wozu, a trochę jako taka rzecz konieczna, że jakiś tam dokument ma powstać i żeby coś tam było zrobione. Wracając do standardów profilaktyki, do tej broszury. Tutaj użyłem sformułowania jak programy o potwierdzonej skuteczności. To jest slajd, to jest screen z
z tej broszury z KCPU, który wyraźnie wskazuje, jak w prosty sposób można zweryfikować, czy dany program profilaktyczny jest dobry, czy zły. Oczywiście częściej się spotykam z taką, coraz częściej się spotykam z taką opinią, właściwie pytaniem ze strony samorządów, czy jesteście programem rekomendowanym. Jeszcze nie jesteśmy, ale w tym roku szkolnym pewnie będziemy. Właściwie 2 mamy programy. Ale w Polsce mamy 25 programów rekomendowanych na ponad 20 tysięcy szkół, ponad 4 miliony młodych ludzi, dzieci i młodzieży. 25 programów rekomendowanych. Z moich informacji wynika, że około 10 jest aktywnie wdrażanych. Wszystkie są stacjonarne, czyli każdy stacjonarny program wymaga ludzi. Około 5, w mojej ocenie, to jest moja prywatna, nie na podstawie żadnego raportu, około 5 jest już trochę przeterminowanych, bo czasy pandemii bardzo wiele procesów przyspieszyły i zmieniła się trochę rzeczywistość. A około 10 jest tak trochę zamrożonych, trochę po prostu, nie wiem, być może czekają na jakieś lepsze czasy albo coś w tym stylu. Mówię to po to, że jeżeli jest tutaj na sali bądź ogląda nas jakiś pracownik urzędu, samorządu i pierwsze pytanie, które często słyszymy, kontaktując się z gminami, czy jesteście rekomendowani, jest dobrym pytaniem, ale jeżeli odpowiedź brzmi nie, to warto podrążyć. No dobrze, ale co macie za program? Czy macie potwierdzoną skuteczność? Jak wygląda wasz program? Jaki jest model logiczny? Na stronie www.programyrekomendowane.pl jest konkretna ankieta, konkretna checklista, na której możemy zweryfikować, czy dany program jest skuteczny, czy nie. Więc taka prośba, trochę apel do pracowników samorządów, żeby nie dyskwalifikować tych, które nie są rekomendowane, ale jednocześnie wiedzieć, jak weryfikować, czy dany program jest skuteczny, czy nie. Dzisiaj też mamy trochę wysyp profilaktyków. Znaczy, ze względu na bardzo duże potrzeby, coraz większe potrzeby, coraz więcej osób nazywa się profilaktykami. Nie ma definicji ustawowej, kim jest profilaktyk. Są pewne wprowadzane standardy kwalifikacji, które dopiero wchodzą, ale prawdopodobnie ze względu na to, że to jest temat systemowy i jeszcze chwilę potrwa. Mówię to po to, że to, co wcześniej było powiedziane, obecność i uważność, że jeżeli będziemy obecni i będziemy dawali szansę dla różnych programów, ale nie na zasadzie jesteście rekomendowani, a to nie chcemy, tylko żeby jednak wejść głębiej, no to dobrze, to co proponujecie? Wspólnie tutaj z obecnym Bartoszem Kelem i z kilkoma innymi ekspertami, również obecnymi na sali, powołaliśmy think tank, czyli ciało o charakterze badawczym, rekomendującym i mniej więcej za miesiąc czasu będzie nasze wydarzenie 21 listopada, na które już serdecznie zapraszam, gdzie będzie miała miejsce premiera takiego, zaprojektowaliśmy narzędzie do mapowania. Mapowanie może się różnie kojarzyć. My osobiście w ramach naszego think tanku bardzo lubimy to określenie. Tu jest nasza misja naszego think tanku i to, co przede wszystkim chcemy robić, i tak też się nazywa dzisiejsza konferencja, to łączymy i wspieramy, czyli towarzyszymy i szukamy synergii. Dlatego tutaj też się znaleźliśmy, żeby szukać synergii i szukać takich ludzi, którym się chce. Mapowanie. Powiedziałem trochę o strategii gminnych, o samorządowych. Powiedziałem także o programie wychowawczo-profilaktycznym, który też jest de facto taką strategią na dany rok szkolny, ale takich różnych zależności w ramach różnych ustaw jest coraz więcej. A żeby to zobrazować, i to jest to, nad czym pracowaliśmy, żeby pokazać, żeby zlokalizować, spróbować się zorientować, gdzie jesteśmy. Samorządy mają olbrzymi wpływ nie tylko na swoje szkoły podległe, nie tylko jako organ prowadzący, ale mają wpływ na lokalną społeczność, mają wpływ na to, czy młodzi ludzie, którzy później wyemigrują najczęściej, bardzo często do dużego miasta na studia, żeby chciało im się wracać. I to, co stworzyliśmy, zaprojektowaliśmy takie narzędzie po to właśnie, aby szukać osób i urzędów i organizacji chętnych do tego, abyśmy tworzyli taką sieć pomocową i żeby na przykład
Biedny rodzic, biedny pod tytułem doznał tragedii jakiejś, bo dziecko dopuściło się jakiegoś zachowania ryzykownego, żeby na przykład taki rodzic wiedział, jak się odnaleźć, a także po to, żeby pan wójt albo burmistrz czy inny starosta, że w przypadku chęci pomocy, żeby wiedział, czym jest profilaktyka, żeby wiedział, jakie są ustawy, bo zdrowie psychiczne to jest olbrzymi, olbrzymi obszar. Bardzo mi się podobało to, co dzisiaj powiedziała pani ministra edukacji, pani Paulina Piechna-Więckiewicz. Nie znałem tego określenia, że profilaktyka jest królową. Piękne określenie, tylko mam takie obserwacje właśnie jako praktyk, czy kontaktując się z samorządami, czy ze szkołami, że jest ciągle traktowana tak, jak to było 20 lat temu. Inne przykłady praktyk profilaktycznych. Mnóstwo policjantów włącza się w działania profilaktyczne. I super. I chwała im za to. Tylko że nie zawsze ten policjant na przykład jest odpowiednio przygotowany, wyposażony w odpowiednie umiejętności, czy na przykład nie ma po prostu zdolności pedagogicznych, żeby odpowiednio przekazać wiedzę. I nie zawsze do każdej grupy, do każdej klasy treść, przekaz danego policjanta nie zawsze do końca jest właściwy. Żeby była jasność. Bardzo się cieszę, że chodzą policjanci do klas, że chodzą do szkół i że wspierają obszary profilaktyczne, ale jeżeli nie będziemy zwracali większej uwagi na diagnozy, jeszcze raz mówię, na poziomie mikro, czyli szkoła, czyli element programu wychowawczo-profilaktycznego, który każdy ma obowiązek realizować, jak i na poziomie samorządu, organu prowadzącego. Wszędzie liczy się tak naprawdę człowiek. Doświadczam tego, mam takie doświadczenie, że dzięki takim wydarzeniom, dzięki takim konferencjom poznaję ludzi, pasjonatów, którym ciągle się chce, którzy ciągle mają gorące serca, ale jednocześnie ważne jest to, żebyśmy my szukali koalicjantów, szukali sojuszników i próbowali uświadamiać w swoich obszarach samorządowych, szkolnych, czym jest dobra i skuteczna profilaktyka. Gorąco zachęcam wszystkich pracowników szkoły, wszystkich pracowników samorządów, a także rodziców, tych świadomych, którym się chce, do zaglądania do strony kcpu.gov.pl. Nie jestem pracownikiem KCPU, tylko dzięki tej organizacji, dzięki temu organowi centralnemu ciągle się uczę i doświadczam tego, ile tam jest wszystko podane na tacy. I jeżeli dobrze wykorzystamy, jeżeli każdy z nas w swoim samorządzie, w swojej gminie będzie patrzył właściwie na fundusze korkowe i będzie próbował uświadamiać wójta, burmistrza, starostę, czym jest dobra profilaktyka, czym jest skuteczna profilaktyka, to jeżeli te pieniądze, 1,4 mld złotych, zaczniemy właściwie inwestować, to naprawdę jest duża szansa, że ten trend, który się pogłębia, jeśli chodzi o pogarszający się kryzys zdrowia psychicznego, że przestaniemy mówić ciągle o kryzysie, tylko skupimy się na rozwiązaniach, które naprawdę są dostępne i są w zasięgu ręki, ale też kosztują. Lubię porównanie, jak słyszę czasami opinię, że ale dobry program profilaktyczny kosztuje. To ja wtedy mówię, dobrze, czy pani lubi korzystać ze służby zdrowia publicznej, czy jeżeli coś nam dolega, to najczęściej idziemy na przykład do prywatnej służby zdrowia. Za zdrowie fizyczne jesteśmy w stanie zapłacić bardzo dużo pieniędzy, a za zdrowie psychiczne i zapobieganie, żeby nie wydarzały się tragedie, żeby się nie wydarzały trudne rzeczy, często niestety zaniedbujemy ten obszar. Gorąco zachęcam teraz będzie uwaga klasyczne, influencerskie lokowanie produktu. Gorąco zachęcam do śledzenia naszego YouTube'a. Mamy kanał YouTube, który się nazywa Wspieram Młode Pokolenie, który powolutku całkiem fajnie sobie zaczyna radzić, gdzie staramy się dostarczać treści w sposób bezpłatny, gdzie staramy się zapraszać różnych ekspertów po to, aby pokazywać dobre wzorce,
bo jest dużo gmin, jest dużo samorządów i są tutaj na sali. Nie będę wymieniał, co to za samorządy, bo być może niektóre inne mogłyby się poczuć dotknięte, więc są samorządy, które przeprowadzają naprawdę dobrą i realną profilaktykę. Tak samo jak są szkoły, które również są bardzo, bardzo świadome. I to jest olbrzymia nadzieja i mamy od kogo czerpać. Więc zachęcam do śledzenia naszego kanału YouTube. Wspieram młode pokolenie. Gorąco zachęcam także do śledzenia naszego Facebooka albo zapisania się do newslettera, bo zależy nam na tym, żeby budować społeczność ludzi świadomych, ludzi, którym się chce. Albo wczoraj na warsztatach w pewnym mieście usłyszałem bardzo fajną definicję od pewnego trochę już zmęczonego nauczyciela po, nie pamiętam, 20 latach, że i dla tych ludzi, którym chce się chcieć, bo już są tak zmęczeni, są tak po prostu zmęczeni, że te światełko, te dobre rzeczy przestają być dla nich widoczne. Także gorąco zachęcam do budowania synergii, gorąco zachęcam do budowania połączeń, żebyśmy faktycznie właściwie wykorzystywali te fundusze korkowe, żebyśmy właściwie wykorzystywali program wychowawczo-profilaktyczny. I to, z czym chciałbym wam dzisiaj zostawić, to żeby naprawdę nam się chciało chcieć. Bo czasami przychodzą trudności i będą przychodziły. Kryzysy, naturalna rzecz. Ale z kryzysów, jeżeli wyciągamy odpowiednie wnioski, kryzysy są bardzo budujące. Bardzo budujące. Jeśli wyciągamy odpowiednie wnioski z tych kryzysów. Dlatego bardzo wam dziękuję za to, że wam się chce. Dzięki. Wspieraj z nami młode pokolenie. Wybierz skuteczny program profilaktyczny dla twojej szkoły.